Cześć, witam wszystkich, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ten sweter. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego wzoru, z tego swetra, jest po prostu genialny, zakochałam się w nim. Jeśli chodzi o wzorek, to tak wygląda wzór. Jest to mój autorski pomysł, więc mam nadzieję, że po raz pierwszy go widzicie. Bardzo podobne wzory tworzy się na drutach, ja oczywiście zawsze staram się druty przełożyć na szydełko, więc powstanie coś takiego. Mam nadzieję, że spróbujecie razem ze mną chociaż wykonać próbkę i przekonacie się, jak piękny jest ten wzór i jak pięknie jest ten sweter do każdego rodzaju ubioru, do jeansów, do eleganckich spodni. Naprawdę, uwierzcie mi, genialny sweter. Oczywiście jest to sweterek na wiosnę, na lato, bądź też można oczywiście nosić go na zimę, pod topy z długimi rękawami i jak najbardziej. Ja bardzo serdecznie Was zachęcam, jestem dumna z tego wzoru, że udało mi się coś takiego stworzyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli chodzi o konstrukcję, to konstrukcja jest bardzo prosta. Robimy sobie oczywiście panele osobno, dwa na rękawki. Rękaw robiony jest w całości, jeden. I drugi oczywiście taki sam i robimy też panel tył i przód z podkrojem tutaj na dekolt. Mój dekolt jest szeroki, oczywiście Wy możecie zrobić sobie węższy, nie ma problemu, ja Wam powiem, jak to robić. Oczywiście taki dekolt robimy z dwóch stron, czyli robię podkrój z dwóch stron, żeby to był taki fajny, szeroki dekolt, dokładnie taki opadający nawet na ramię. Wy możecie oczywiście zadecydować sami. Dla uproszczenia podaję też, że można zrobić taki zwykły dekolt w łódkę, czyli nie robić tutaj żadnego podkroju, żeby było prościej, ale naprawdę ten podkrój jest naprawdę bardzo prosty, więc uwierzcie mi, tylko trochę chęci i zrobicie ze mną ten sweterek. Po zrobieniu tych 4 paneli zszywamy sobie go w miejscach, których oczywiście trzeba zszyć, czyli na ramionach, doszywamy rękawy, zszywamy boki. Ja wyjątkowo w tym filmie nie pokazuję, jak zszywać, ponieważ wiem, że za każdym razem to prawie robię, więc mam nadzieję, że jeżeli oglądacie moje filmy, to już po prostu wiecie, jak zszyć sweter, a jeśli nie, to odsyłam Was do wcześniejszych filmów. Ten film chciałam, żeby był krótszy, choć nie wiem, czy mi się to uda, jeszcze nie skleiłam, zaraz zobaczę. Dobrze, na samym końcu, słuchajcie, robimy dekolt. Dekolt, wykończenie jest na samym końcu po zszyciu sweterka. Dokładnie taki sam dekolt jest na górze, jak i na ściągaczach i na dole. Więc ja ten przykład pokazuję już wykonując go tylko na dekolcie, natomiast dokładnie to samo musicie powtórzyć na rękawach i na dole. Oczywiście ten wzór można modyfikować, można tworzyć własne pomysły, także serdecznie Was zapraszam do kreowania własnych projektów. Ja Wam pokazuję wzór, Wy możecie tworzyć własne. Jeśli chodzi o włóczkę, postanowiłam użyć włóczkę firmy Drops Safran. Jest to włóczka zawierająca 100% bawełny. Mój kolor na ten sweter był tak zwany kredowy, kolorek 72, ja zostawię w opisie dokładne dane. Zużyłam około 450 gramów, ale pamiętajcie, robię sweter w rozmiarze między S a M, o długości około 55 cm, szerokości około 50 i moje rękawy są 3/4, więc jeśli planujecie dłuższy, szerszy, większy, musicie sobie po prostu dobrać większą ilość motków. Używam szydełka 3 mm do zrobienia całego wzoru i szydełka 2,75 do wykończenia tych oto rękawków. Oczywiście nie jest to konieczne, żeby używać mniejszego szydełka, mi po prostu bardziej podoba się ściśnięty wzór, dlatego mniejsze szydełko. Więc mam nadzieję, że Was zachęciłam, że sobie spróbujecie razem ze mną zrobić taki sweterek. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo prosty i wydaje mi się, że unikatowy, że jeszcze na pewno takiego nie macie. Także ja Was serdecznie zapraszam do dziergania ze mną. A zanim Wam jeszcze pokażę sweter, to oczywiście muszę pomarudzić, żebyście wystawili jakikolwiek komentarz, czy nawet emotka, zasubskrybowali kanał i wystawili, nacisnęli tą łapkę w górę, ten kciuk, który tam jest pod filmem. Uwierzcie mi, jest to bardzo ważne i bardzo wpływa na rozwój kanału. Także jeśli Wam się podobają moje projekty, a mam nadzieję, że chociaż z połowę Wam się podoba, to bardzo Was proszę, za każdym razem, pod każdym filmem starajcie się
chociaż łapkę w górę, udostępniajcie moje filmy dla innych osób, którym może się przydać taki filmik, który chciałoby się zarazić do szydełkowania, chciałoby stworzyć własny projekt. Uwierzcie mi, naprawdę jest to bardzo, bardzo ważne. Ok, przechodzimy dalej. Żeby stworzyć sobie taki sweterek, oczywiście musimy wykonać 4 panele. 2 wchodzą na rękawy. Ja mam takie rękawki troszeczkę krótsze. Będzie to taki letni sweterek, więc nie potrzebuję długich rękawów. I oczywiście panele na tył i przód. Mój panel tył i przód jest dokładnie taki sam, ma dokładnie takie same wcięcie, więc robimy 2 razy to samo. Ja Wam oczywiście wszystko powiem, jak to robić. Sweterek robimy góra-dół, więc robimy go pionowo, na bieżąco będziemy robić sobie natomiast szerokość. Jeśli macie problem z ustaleniem takiego dekoltu, kiedy zrobić wcięcie, ile zostawić, oczywiście możecie sobie zrobić taki panel na równo, bez wcięcia. Wówczas powstanie Wam po prostu taki dekolt w kształcie łódki i wtedy można go po prostu dookoła obrębić oczkami ścisłymi z narzutem bądź bez. Ja później, jak będę obrębiała dekolt, to powiem Wam, jak to można zrobić. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani takim wcięciem jak moje, to ja oczywiście Wam powiem, jak to zrobić i na co zwracać uwagę. Natomiast na początek oczywiście pokażę Wam wzór, będzie to mała próbka, będzie mi prościej Wam pokazywać i tłumaczyć. Wy natomiast oczywiście musicie dobrać odpowiednią liczbę oczek do Waszej włóczki i do tego, co chcecie oczywiście osiągnąć. Sweterek robimy pionowo, góra-dół, więc na początek musicie ustalić długość Waszego sweterka, wysokość, oczywiście biorąc jeszcze pod uwagę, że na końcu będzie ściągacz, to już dopiero jak zszyjemy sobie sweterek, więc trzeba wydzielić, ile zostawiacie na ściągacz i ile zostawiacie na wzór główny. Zaczynamy od krawędzi tutaj, tej powiedzmy sobie lewej mojej strony, tworząc pierwszy ścieg. Tworzymy sobie najpierw część na ramionach, gdzie będziemy razem zszywać. Jeśli chodzi o centymetry, to ja postanowiłam to podzielić mniej więcej tak. Tu mam około 12 cm. Później robię sobie wcięcie. To wcięcie u mnie ma około 30 cm. Mniej więcej. I to samo robię z drugiej strony. Więc jeśli planujecie taki sweterek, najpierw zmierzcie sobie, ile potrzebujecie na dekolt, ile potrzebujecie na ramiona, tak żeby powstało Wam ładny, symetryczny panel. Możecie również robić tak jak ja. Mój będzie miał po rozszerzeniu około tam 50 cm, mniej więcej. Więc tak, pokazuję wzorek i powiem Wam, w którym momencie zrobić wcięcie. Następnie robimy tą część i znowu budujemy tutaj na górze. Natomiast panel jest sam sobie bardzo prosty, po prostu pracujemy tam i z powrotem, wykonując kilka rzędów, powtarzając pewną sekwencję. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to są bardzo proste rękawy, ponieważ wzór już idzie bez żadnych wcięć, zwykły prostokąt. Jedyną rzeczą, którą się tutaj różni, jest to, że zaczynam takim ściegiem i kończę ściegiem takim, tak żeby po złączeniu po prostu tworzyły ciągłość wzoru. Natomiast tutaj oczywiście zaczynam symetrycznie ściegiem takim z łańcuszków i również kończę na łańcuszkach, pomimo tego, że po zszyciu będę miała 2 łańcuszki. W ten sposób jednak będzie bardziej sweterek stabilniejszy przy takim łączeniu. Dobrze, więc słuchajcie, zaczynamy, pokazuję Wam na próbce. Więc do wykonania próbki oczywiście potrzebna Wam będzie włóczka, szydełko dopasowane do Waszej włóczki. Ja mam 3 mm i 2 znaczniki, żeby znaczyć krawędzie. Zaczynamy od nabrania, uwaga, nieparzystej liczby oczek. To jest bardzo ważne. Liczba oczek musi być nieparzysta. Więc tak, ja dla przykładu zrobię tutaj łańcuszek z 11 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mam 11 oczek. Dodaję jeszcze jedno 12. Uwaga, nie wlicza się do wzoru, po prostu jest oczkiem brzegowym. Więc odwracam łańcuszek i w to 11 oczko tutaj, w tą tylną pętelkę, w taki sposób będziecie ją widzieć, że tutaj widzicie cały łańcuszek, a z tyłu tylną pętelkę, będę się teraz wbijała. Czyli tak, pierwszy rząd to jest zrobienie oczek ścisłych z narzutem, więc robimy sobie narzut, wbijamy się w tą pętelkę, przekładamy włóczkę i uwaga, od razu przekładamy również przez te 2 pętelki, które były na szydełku. Zaznaczamy sobie pierwsze oczko i dalej wykonujemy to samo, czyli oczka ścisłe z narzutem do końca rzędu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Dobrze, zrobiliśmy sobie pierwszy rząd, jest to taki rząd początkowy, pierwszy. Cały wzór składa się z 6 rzędów, czyli sekwencja będzie miała 6 rzędów i one będą za każdym razem wyglądać tak samo, oprócz tego pierwszego początkowego. Później będzie on wyglądał inaczej. Wiąże się to z tym, że tutaj musieliśmy po prostu stworzyć w tej pętelce tylnej łańcuszek, a później Wam powiem, gdzie zaczyna się rząd pierwszy, gdzie się wbijamy. Czyli tak, jesteśmy na dole. Po zrobieniu tego rzędu robimy oczko do góry i jesteśmy na prawej stronie, czyli mamy na dole sznureczek. To będzie właśnie nasza prawa strona. Tak jak tutaj widzicie, to jest ten pierwszy rząd, czyli tworzymy te 4 łańcuszki. Raz, 2, 3, 4. O, jest tutaj rząd 4 łańcuszków. Czyli odwracamy robótkę i robimy znowu oczka ścisłe z narzutem, z tym, że teraz wbijamy się już tylko w tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, mamy tutaj ładny łańcuszek i właśnie chcemy go zostawić, więc żeby go zostawić, wybieramy tylko tylną pętelkę z łańcuszka, ostatniego tutaj, czyli tak, łańcuszek jest wtedy, kiedy popatrzycie sobie na górę, mamy 2 pętelki, przednią i tylną i taką poniżej. I my wybieramy tylko tylną pętelkę z tego łańcuszka i przerabiamy znowu oczkami ścisłymi z narzutem, czyli wzór taki sam jak poprzednio. Ogólnie tutaj przy wykonywaniu tego wzoru będziemy używać oczek ścisłych z narzutem oraz słupków. No i tam też mogą się pojawić półsłupki, a w późniejszym wzorze powiem Wam dlaczego. Czyli tak, cały czas przerabiam sobie tutaj, zobaczcie, w tylną pętelkę oczka ścisłe z narzutem. To jest mój drugi rząd. Oczywiście te rzędy będzie widać, będzie ciężko się tak naprawdę pomylić, ponieważ wszystko jest widoczne, nawet jeżeli musicie, tak jak powiedziałam, wykonać 6 rzędów, będzie to naprawdę bardzo widoczne. Zobaczcie, i jestem tutaj przedostatni. Ostatni rząd wbijam się w całe oczko, czyli przerabiam całą pętelkę. Mam przerobiony drugi rząd, oczko do góry, odwracam na lewą stronę. To będzie moja lewa strona. Tutaj, żeby wyciągnąć łańcuszek, również robimy oczka ścisłe, ale wbijamy się w tą właśnie bardzo przednią pętelkę pod oczkiem. Czyli tutaj macie całe oczko, a pod tym oczkiem jest taka pętelka. Również wbijamy się w tą pętelkę od dołu, w taki sposób. Przekładamy i przez 2. I znowu ten sam ściek, czyli oczka ścisłe z narzutem. Tutaj w tym razem w taką bardzo przednią pętelkę. I znowu zahaczamy sobie pierwsze oczko, żeby się nie pomylić. I mamy dokładnie to samo. Zobaczcie. Przerabiam pierwszą pętelkę. Zupełnie niezwiązaną z oczkiem. To jest pętelka, która nie dotyczy oczka. Ona jest taka pierwsza, którą tutaj zobaczycie od razu. I znowu jestem w przedostatniej pętelce. Ostatnie oczko wykonujemy w całej pętelce. Czyli tutaj pobieramy sobie tą pętelkę całą. Tutaj wzór zawsze przy ostatnim ściegu wygląda tak, że wbijam się w całe oczko, żeby był właśnie stabilniejszy. Coś mi tutaj się niestety źle zahacza. Tak to właśnie jest, jak są małe te pętelki. O, teraz poszło. I wykonaliśmy, słuchajcie, trzeci rząd. Znowu oczko do góry, odwracamy. I zobaczcie, jak to już wygląda. To jest ta nasza prawa strona, gdzie ten sznureczek jest na dole. Mamy już raz, 2, 3 łańcuszki. I wykonujemy czwarty rząd. Czwarty rząd to są znowu oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli znowu tutaj w tylną. I tak pobieramy sobie tu i w tylną. I znowu zahaczamy sobie ostatnią pętelkę i przerabiamy do końca. Pierwsze 4 rzędy
wykonujemy oczkami ścisłymi z narzutem. Różnią się tylko te rzędy tym, że trzeba pamiętać, w którym oczko się wbić i gdzie zahaczyć. Pierwszy robiliśmy łańcuszek w takim środkowym pętelkę łańcuszka, później, tak jak mówiłam Wam, to się zmieni. Drugi robiliśmy w tylne pętelkę, trzeci rząd robiliśmy w taką bardzo, bardzo pierwszą, tak nad oczkiem i trzeci robiliśmy właśnie w tą pierwszą pętelkę i czwarty robimy w tylną pętelkę i znowu tutaj oczko całe. Zrobiliśmy obecnie ten ściek. Mamy raz, dwa, trzy, 4 łańcuszki. Odwracamy. Robimy oczko do góry. Odwracamy na lewą stronę. I od tej pory robimy sobie ten ściek. Żeby wykonać ten ściek, zaczynamy sobie od zrobienia półsłupka. Ja nie tworzę tutaj na początek słupków czy 2 oczek, ponieważ wtedy ten wzór się za bardzo ciągnie, więc pierwszy wzór, jaki robimy, wbijamy się tutaj w tą przednią pętelkę, tak jak było w rzędzie trzecim, dokładnie w tą przednią pętelkę, wbijamy się, przekładamy szydełko i robię półsłupek nawijany. Będzie tu zawsze na początku tego rzędu robiony półsłupek, z tego względu, że wzór się po prostu nie ciągnie, aż tak jak będziemy robić słupki. Wtedy może się zbytnio za bardzo ciągnąć. I teraz tak, ten wzór powstaje tak naprawdę na lewej stronie, czyli gdy jesteśmy tutaj na lewej stronie, już Wam tutaj pokazuję, oczywiście to jest odwrotnie, w ten sposób, że robimy najpierw półsłupek, oczko łańcuszka, przerwa, słupek, przerwa, oczko łańcuszka, pomijamy tutaj oczko i słupek. Czyli to jest taka standardowa kratka, robiona w taki sposób, że po zrobieniu słupka robimy oczko do góry, będzie to tak zwana przerwa, pomijamy kolejne oczko, czyli nie przerabiamy tej pętelki, tylko tą, tym razem wykonując zwykły słupek. Czyli tak, tą pomijam, bijam się tutaj i wykonuję tym razem słupek, czyli słupek wykonujemy w taki sposób, że przerabiamy tylko przez 2 pętelki, pobieramy i znowu przez 2, tak? I znowu oczko do góry, czyli tak naprawdę to jest nasza przerwa, pomijamy oczko i robimy słupek w kolejnym oczku. Raz i 2. I znowu oczko do góry, pomijamy kolejne oczko, bijamy się w następne i przerabiamy słupek. I znowu oczko łańcuszka, robimy narzut, pomijamy, bijamy się tutaj w kolejne i przerabiamy słupek. I znowu oczko łańcuszka, pomijamy. Jeśli nabraliście parzystą liczbę oczek, to powinno Wam wyjść tak jak mi, czyli ostatnie oczko całe tutaj, w którym zrobimy sobie słupek. I znowu raz i 2. Czyli to jest taka zwykła krateczka, robimy słupek, oczko łańcuszka, pomijamy jedną pętelkę, jedno oczko, robimy słupek, znowu oczko łańcuszka, pomijamy tutaj tą pętelkę i w taki sposób powstaje nam ta krateczka. I mamy zrobiony rząd 5. Robimy teraz rząd ostatni 6, oczko do góry. Znowu jesteśmy na prawej stronie. Tym razem wykonujemy bardzo podobną krateczkę, ale na przemian, czyli ja nie chcę, żeby ona się łączyła tak samo, tylko żeby była na przemian. Czyli żeby zrobić na przemian, zaczynamy od zrobienia 2 na początku półsłupków. Słupków. Tylko z tym, że tak jak mówiłam, ja pierwszy robię zwykły półsłupek, czyli wbijam się, półsłupek nawijany w całe oczko. Zobaczcie, wbijamy się w całe oczko i robię półsłupek. Oczywiście nie jest to konieczne, możecie swoją metodą zaczynać słupki. Ja nie lubię, jak się zaczyna z 2 oczek do góry, bo wtedy powstaje mi taka brzydka krawędź. Zaczynam sobie ze słupka i wtedy on też się tutaj, ten wzór tak nie ciągnie. I znowu narzut i kolejne oczko przerabiam jako słupek. Czyli wbijam się dosłownie w drugie oczko i przerabiam słupek. Raz i 2. Czyli robimy dokładnie to samo, tylko odwrotnie, na przemian, czyli nie będzie słupek pod słupkiem, tylko będziemy mieć właśnie taką krateczkę na przemian. I dopiero teraz oczko łańcuszka,
pomijam to oczko, które byłoby następne, tak? I wbijam się to oczko tutaj kolejne, czyli robię narzut. Tutaj mamy takie oczko, które musimy wyciągnąć. Oj, przepraszam za pieska. I wbijamy się tu i robimy sobie słupek. Raz i dwa. I znowu oczko do góry. Pomijamy to oczko, które jest tutaj. Oczko kolejne. Raz i dwa. Oczko łańcuszka, znowu narzut i słupek. Raz i dwa. Oczko łańcuszka, narzut i na końcu powinny Wam zostać 3 oczka, więc dokładnie zrobimy to samo co tutaj, czyli pomijamy to oczko, bijamy się tutaj, robimy raz i dwa, tak? I kolejne również robimy sobie słupek, czyli w tym rzędzie, w 6, różni się od 5 tylko tyle, że zamieniamy kolejność robienia słupków, czyli tu zaczynaliśmy od jednego, robiliśmy oczko łańcuszka, przerwa, słupek. Natomiast w 6, ostatnim robimy 2 słupki, z tym, że tak jak mówiłam, ja zaczynam od półsłupka, 2 słupki, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek. Oczywiście tu, gdzie jest oczko łańcuszka, jest przerwa, czyli musimy pominąć sobie tą pętelkę i na końcu powinniśmy zakończyć 2 słupkami. Słuchajcie, to jest cały wzór, czyli musimy wykonać 6 rzędów, żeby stworzyć sobie ten wzorek. Z tym, że zaczynając teraz pierwszy rząd, czyli ja odwracam sobie tą moją robótkę na lewej stronie, to jest dokładnie ten rząd, który zaczynaliśmy na łańcuszku. Teraz, ponieważ nie mamy łańcuszka, tylko mamy zwykły łańcuszek, nie mamy tylnej pętelki, takiej środkowej, w której zaczynaliśmy ten łańcuszek. Teraz, żeby ten wzór się zgadzał, odwracamy robótkę i robimy oczka ścisłe, uwaga, w tylną pętelkę. Czyli oczka ścisłe z narzutem teraz w pierwszym rzędzie to są oczka ścisłe z narzutem tylko w tylną pętelkę. Zobaczcie. Pobieramy tylną pętelkę. Ja z Wami jeszcze raz przerobię jeszcze jedną sekwencję, bo teraz tak naprawdę ona pokażę Wam, jak wygląda to po prostu po zrobieniu tej początkowej sekwencji. Czyli tak, tu jest tylna pętelka, pierwszy rząd. Ostatnie oczko całe. Oczko do góry, odwracamy robótkę. Zobaczcie, mamy łańcuszek. I znowu drugi rząd to samo, czyli oczka ścisłe z narzutem też w tylną pętelkę. Czyli 2 razy będą oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. 2 pierwsze rzędy. To samo. Już tutaj dochodzę do końca. Mamy drugi rząd zrobiony. Oczko do góry, odwracamy. I trzeci rząd, tu się właśnie różni, że musimy wybrać tą pętelkę spod oczka. Taką pierwszą. I zaczynamy oczywiście od oczek ścisłych z narzutem, czyli w trzecim rzędzie wybieramy bardzo przednią pętelkę, tak, żeby tutaj pozostawić ten łańcuszek. To jest taka naprawdę bardzo przednia pętelka, zauważycie ją, jak będziecie robić, tu nie ma po prostu innego sposobu, żeby wybrać pierwszą pętelkę, jak właśnie tą, którą tutaj Wam pokazuję. No i na lewej stronie też widać, że nie powstaje żaden łańcuszek, tak wygląda lewa strona, więc jeśli macie jakikolwiek łańcuszek na tej stronie, to znaczy, że gdzieś źle wbiliście się. Tutaj jest zupełnie płasko. I znowu mamy tutaj już prawie ostatnie. I tutaj ostatnia pętelka cała. Zrobiony trzeci rząd, oczko do góry. Robimy ostatni, czwarty rząd, jeśli chodzi o oczka ścisłe z narzutem. I w czwartym rzędzie również tutaj jest to samo, co w pierwszym i drugim, czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli pamiętajcie, pierwsze 4 rzędy to są oczka ścisłe z narzutem. Pierwsze 2 w tylną pętelkę, trzeci bardzo przednią, a czwarty znowu w tylną. Z tym, że na początku, tak jak Wam to mówiłam, ten pierwszy łańcuszek był robiony w tylną pętelkę łańcuszka, tak? Czyli zupełnie troszeczkę inaczej, a później już to jest
cały czas tak samo. Przerobione pierwsze 4 rzędy, wchodzimy na 5, robiąc pierwszy półsłupek od tej pętelki tutaj bardzo przedniej, dokładnie takiej samej jak przy 3. rzędzie. Zaczynam od półsłupka, później robię oczko łańcuszka, pomijam kolejną pętelkę i robię słupek, czyli taką siatkę po prostu. I po zrobieniu słupku oczko łańcuszka, pomijam pętelkę, bijam się tutaj i przerabiam słupek. Oczko do góry, i znowu to samo, czyli kończę robić 5. rządek. I tutaj, jeśli Wam wszystko dobrze idzie, po prostu zauważycie, że liczba oczek musi Wam się na końcu zgadzać tak, żeby było tutaj jedno oczko. Natomiast 6. rząd różni się tylko tym, że robię na początku 1 półsłupek nawijany, w kolejnym oczku słupek. Czyli zamieniam jak gdyby trochę kolejność tej krateczki. Zaczynam od 2 rzędów półsłupka i słupka. I znowu oczko łańcuszka, pomijam kolejne oczko, wbijam się dopiero w następne i wykonuję tutaj słupek. Oczko łańcuszka, pomijam jedne, wbijam się tutaj i wykonuję słupek. Oczko łańcuszka, wbijam się tutaj i wykonuję słupek. I znowu, na końcu powinny Wam zostać 3 ostatnie oczka, czyli jedno, które pomijam, przedostatnie, w którym robię słupek i ostatnie, w którym również robię słupek. Zobaczcie, jak wygląda ten wzór. Bardzo ładnie to już wygląda, gdy zrobicie kilka rzędów. I tak wygląda Wasza próbka. Oczywiście lepiej zrobić sobie dłuższą próbkę, bo przy krótszej nie do końca te wymiary mogą Wam tak samo wyjść jak przy większym sweterku, więc ja polecam zawsze zrobić sobie większą, na większą liczbę oczek, na przykład 21, przeprać, sprawdzić, jak się rozszerzyło i ewentualnie wtedy dopiero obliczać, ile potrzebujecie tych oczek. Ok, przechodzimy więc teraz do wyprofilowania sobie dekoltu. Oczywiście Wy po zmierzaniu sobie próbki nabierzcie sobie odpowiednią liczbę oczek. Ja miałam tutaj 11 oczek, co mi daje około 5 cm, 4,5, więc taka dwukrotność. Ja w niektórych moich filmikach pokazuję, jak szybko obliczyć metodą matematyczną. Myślę, że tutaj już nie będę pokazywała, ale podlinkuję Wam filmik, w którym na przykład pokazuję, jak to zrobić. Więc oczywiście zapraszam, jeżeli nie potraficie lub nie wiecie jak, to powiem Wam, w którym filmiku można to sprawdzić. Dobrze, słuchajcie, jeśli chcecie zrobić dekolt, pamiętajcie, że zawsze kończymy, gdy mamy tutaj ściek z 4 rzędów oczek ścisłych nawijanych i to jest bardzo ważne, czyli nie możemy skończyć przy robieniu jakiegokolwiek rzędu, tylko przy zrobieniu, tak jak tutaj widzicie, tych rzędów na płasko. Czyli zawsze, gdy planujecie sobie zrobić te ramiona, weźcie pod uwagę to, że kolejny rząd będzie więcej o ileś centymetrów. Na przykład, jeżeli chcielibyście dalej robić, nie tak jak ja, że na przykład 4 takie i 3 takie, tylko kolejne, to Wam się to poszerzy nawet o 4 cm. Dlatego tutaj nas trzyma szerokość tego wzoru. Więc tak, wykonujecie sobie kilka rzędów, tak jak tutaj na przykład u mnie 4 rzędy, gdzie pokazuje nam tą płaską część i te 3 tutaj. I teraz bardzo ważne, góra swetra jest tam, gdzie, tak jak ja trzymam, tu jest dół swetra, czyli widzicie tą niteczkę na dole i to jest dół swetra, natomiast góra nie ma tutaj nic, tak? To jest ważne, żeby właśnie wiedzieć, w którym momencie zrobić wcięcie. Czyli tak, ja podrobiłam sobie jeszcze 4 rzędy oczek ścisłych z narzutem, żeby zobaczyć Wam, jak zrobić to ścięcie i jestem na górze, czyli 4. rząd. I teraz powinnam zrobić 5. i zacząć od robienia moich słupków, ale nie chcę tego robić, ponieważ chcę zrobić wcięcie. Uwaga, takiego wcięcia nie trzeba zrobić, jeśli nie czujecie się na tyle silni, żeby po prostu przemyśleć, jak te rzędy porobić, albo też nie jest to wygodne, jak to oddzielić. Możecie oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, zrobić zwykłe rzędy, zwykłe kwadraciaki, prostokąty i wtedy po prostu powstanie Wam taki dekolt w łódeczkę. Idealnie, jeśli chcecie tak jak ja, to już Wam mówię, co robimy. Gdy zrobiliście ten 4. rząd, robimy oczywiście oczko do góry, czyli teraz tak, to jest mój dół, to jest moja mała góra, czyli tu powinnam zrobić wcięcie. Odwracam robótkę. I teraz nie mogę tutaj robić rzędu, nie chcę też obcinać włóczki, żeby robić wcięcia, chcę, żeby po prostu była ciągłość włóczki, więc tutaj po prostu zrobię zwykłe oczka ścisłe w tą tylną pętelkę, tutaj,
przechodząc po prostu trochę niżej, czyli zwykłe oczka ścisłe, bez żadnego narzutu. Raz i dwa. I uwaga, tutaj musi być parzysta liczba oczek. Parzysta, ponieważ nie wyjdzie nam wzór, jeśli zrobicie nieparzystą. Ja mam tutaj trochę małą próbkę, więc postanowiłam, że przerobię 2 oczka, tak? Natomiast tutaj w mojej próbce przerobiłam 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam tutaj 8 oczek, od tego powinnam zacząć liczyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek przerobionych w ten sposób, że oczka ścisłe w bardzo przednią pętelkę. I dopiero teraz, może przerobię, żeby było bardziej tutaj widać, jeszcze 2, czyli tutaj przerobię na tej mojej próbce 4. Pamiętajcie, parzysta liczba oczek. 4 i dopiero teraz zaczynam robić ten wzorek, który zacznie się od tego momentu, czyli tutaj znowu w tylną pętelkę przerabiam mój półsłupek, tak? Nawijany. Będzie troszeczkę takie delikatne, może inne przejście w wysokości, ale tym się nie przejmujcie, bo sobie to wszystko wyrównamy. Czyli tak, zaznaczamy sobie ten półsłupek i przechodzimy do wzoru. Moja próbka jest malutka, więc będzie może trochę śmiesznie wyglądała, ale chodzi mi tylko o to, żeby Wam pokazać, w którym momencie jak to zrobić. I oczywiście Wy dalej kontynuujecie sobie przerabianie tego 5. rzędu. Tak samo. I tutaj oczywiście przechodzę do ostatniego oczka. Znowu robię oczko do góry. I przerabiam tak jak 6. rząd, czyli półsłupek, słupek, raz, 2, tak, oczko łańcuszka i znowu pomijam tutaj i wbijam się w kolejne. U mnie będzie to naprawdę bardzo małe, zdążę zrobić tylko jeden taki ściek i znowu oczko do góry i tutaj kolejne 2 oczka to są słupki. Czyli pamiętamy, że tak naprawdę zawracamy już teraz, dosłownie. To jest nasze wcięcie, koniec, robię oczko do góry i wykonuję od początku mój wzorek, tak? Czyli oczka ścisłe, 1. rząd, tutaj z narzutem. Zobaczcie. I kontynuuję po prostu przerabianie już tego wzoru z takim wcięciem. To jest dokładnie ten moment, w którym ja kontynuuję to. Czyli zrobienie wcięcia następuje tutaj w wzorze ażurkowym, tu gdzie mamy właśnie tą krateczkę i gdzie mamy te słupki. I tak samo będzie po drugiej stronie, żeby oczywiście było symetrycznie. Wy przerabiacie sobie kilka tych rzędów, patrzycie sobie mniej więcej centymetrem ile zajmuje, tak jak ja powiedziałam, u mnie 30 do 31, w zależności jak się tutaj rozszerzy. I do góry, czyli tą część, którą musimy nadrobić, zaczynamy, gdy przerobimy sobie z kolei cały rząd 5. i 6. Czyli zobaczcie, ja teraz przerobię sobie moje oczka ścisłe z narzutem, zrobię dosłownie 4 rzędy i zrobię 5. i 6 również, żeby Wam pokazać, jak przerobić z kolei, jak podnieść do góry, gdy już zrobicie sobie ten wcięcie na dekolt. Więc za chwilkę do Was wracam. Dobrze, czyli zobaczcie, na mojej próbce wygląda to w taki sposób, że na ażurku miałam wcięcie i na ażurku muszę skończyć to wcięcie. Po prostu symetrycznie, tak żeby ładnie to wyglądało. Oczywiście jest to próbka, więc nie sugerujcie się, jak to wygląda tutaj. Natomiast przy moim wcięciu wygląda to dokładnie tak samo. Czyli tak, na ażurku zrobiliśmy sobie oczka ścisłe w tylną, przednią taką pętelkę, żeby ich dosłownie nie było aż tak widać. I zaczęliśmy sobie robić wzorek standardowy, ażurkowy. Później kontynuujemy te same sekwencje. I tak jak Wam powiedziałam, żeby zrobić dokładnie to samo symetrycznie, kończymy całą sekwencję zrobioną tutaj, tak jak ja, z 6. rzędu i dosłownie teraz dodajemy tyle oczek, co zdjęliśmy. Czyli ja zdjęłam tutaj 4 oczka, czyli do końca dokładnie zrobię łańcuszek z 4 oczek. Czyli zobaczcie, raz, 2, 3, 4. Jestem na górze, tak? I teraz oczywiście tutaj musimy zrobić jeszcze jedno dodatkowe, żeby odwrócić sobie wzór. I teraz robimy to, co robiliśmy na początku w 1. rzędzie, czyli te pierwsze 4 oczka przerabiamy oczkami ścisłymi z narzutem, patrząc, gdzie ta tylna pętelka tutaj jest. Ja muszę się oddalić,
żeby złapało ostrość, oddalić tamten panel. Mamy raz, zobaczcie, 2, 3 i tutaj jest ostatnia pętelka, 4. Następnie przekręcamy tak, żeby być tutaj na przodzie w taki sposób, ponieważ przerabiając tylną pętelkę może Wam coś takiego wyjść, że jesteście tutaj niby z tyłu. Ten łańcuszek trzeba sobie tak przekręcić, żebyście mogli dalej pracować do dołu tym samym ściegiem, tak? Czyli łańcuszek na razie wygląda tak jakbyśmy pracowali z tej strony, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ on się właśnie tak przekręci, tak jak tutaj, zobaczcie. Czyli kolejnym oczkiem już tutaj po przerobieniu tych 4 rzędów to była tylna pętelka tutaj, tak? Raz, 2 i z powrotem wróciliśmy do tej samej liczby oczek, którą mieliście na początku. I ostatnie. I tak wygląda obecnie teraz ten przód, czyli my zaczęliśmy sobie pierwszy rządek tutaj i przerabiamy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dokładnie wyjdzie Wam tak samo jak mi, czyli przerabiamy sekwencję po kolei. I tak jak Wam powiedziałam na początku, że ja kończę ściegiem tak jak zaczęłam, czyli muszę skończyć ze ściegiem 4 rzędami oczek ścisłych z narzutem, bez tego 5. i 6. rzędu, tak żeby po prostu te brzegi wyglądały dokładnie tak samo. I ten właśnie 4., ostatni rząd wypada na górze, robimy oczko ścisłe, możemy sobie zostawić dłuższą włóczkę, żeby po prostu nie doczepiać i zszyć sobie krawędzie. I tak samo możemy oczywiście zrobić 2 paneli. Więc tak, mam nadzieję, że sam wzór jest wyjaśniony. Jeśli chodzi o to wcięcie, tak jak Wam powiedziałam, nie musicie go robić, możecie bądź nie musicie, możecie zrobić zwykłe rzędy, takie jak tutaj Wam pokazałam, wtedy dekolt będzie może prostszy, będzie bez takiego wcięcia, aczkolwiek tak jak mówię, wcięcie wcale nie jest trudne, z jednej strony tylko przechodzimy na dół, a z drugiej tylko w momencie, kiedy kończymy 6. rząd, dodajemy oczka. I takie panele trzeba oczywiście zrobić 2, dokładnie takie same, więc po zrobieniu oczywiście tego pierwszego wzorujemy się robimy drugi, wzorując się na pierwszym. Tak jak mówię, te rzędy wszystkie widać, więc nawet jeżeli czegoś nie zapiszecie, to po prostu widać, w którym rzędzie kończycie i ile rzędów musicie zrobić. Więc tak, ja już mam zrobione 2 panele, więc powiem Wam po prostu, co robię dalej. I kiedy macie już gotowe 2 panele przednie, oczywiście można już ze sobą je złączać. Łączymy na początek tutaj, w tej części, gdzie mamy ramiona. To jest oczywiście już wyznaczona część, więc jest bardzo łatwo to zszyć. Zszywanie polega tylko na tym, żeby po prostu złączyć te krawędzie ze sobą. Można to zrobić igłą, bądź też szydełkiem, wszystko jedno. Można to po prostu użyć dowolnej techniki. Ja takich technik już kilkakrotnie różnych pokazywałam, więc możecie skorzystać z jednej z nich, bądź po prostu zszyć tą krawędź ręcznie igłą. I gdy macie zszytą tą krawędź, ja już mam tutaj tą jedną część zszytą, oczywiście musicie również wszyć rękawy. Tak jak Wam na początku pokazywałam, mój rękaw jest najzwyklejszy, prosty, prostokąt, bez żadnych tutaj wcięć, bez żadnych zwężeń. To jest taki sweterek luźny, letni, więc on też nie jest za długi. I znowu, tu jest nasz początek i na końcu zostawiamy również dłuższą część włóczki, kończąc tutaj tym ściegiem takim całym, czyli 5. i 6. rząd kończący sekwencję, tak żeby po prostu po zszyciu mieć jak gdyby ciągłość tutaj wzoru. Oczywiście nie narzucam tego, można zrobić tak samo jak i w panelach, jak dowolnie, jak chcecie, byleby po prostu oczywiście pasował na Was rękawek. Rękaw jest robiony w ten sposób, że oczywiście składamy go na pół, więc Wasza szerokość musi być odpowiednia. Następnie przy przymocowywaniu tego rękawa pamiętajcie, która część jest górą, która dołem, ponieważ tak jak Wam mówiłam, dół jest wtedy, kiedy mamy ten sznureczek tutaj, no a góra zostawiła nam ten sznureczek tutaj do zszycia. I właśnie po zszyciu tej części oczywiście wszywamy rękaw. Rękaw też trzeba sobie wszyć według Waszej dowolnej techniki. Ja tutaj już też nie chcę przedłużać filmików, bo już też kilkakrotnie pokazywałam, jak to się robi.
Natomiast pokażę Wam tylko tutaj taką najważniejszą może część, żeby po prostu wyznaczyć sobie oczywiście środek Waszego rękawa. Ja mam równo 10 takich segmentów, więc po środku raz, dwa, 3, 4, 5, tak? Po środku mam mniej więcej tutaj, raz, dwa, 3, 4, 5, o tutaj, tu jest mój taki środeczek i żeby rękaw był równo wszyty, warto sobie odliczyć, jak już wiecie mniej więcej ile on tutaj Wam zajmie do zszycia, mniej więcej, zaznaczyć sobie punkt 1 i drugi na panelu, oczywiście równo. Te oczka mamy tutaj łańcuszka ładne, więc można sobie je policzyć i zarówno z jednej jak i z drugiej strony zostawić tutaj tyle samo. Ja sobie już wpięłam marker, mam tutaj 70, chyba bodajże 9 oczek zostawionych i wtedy wiem, że muszę się zmieścić w jednej jak i z drugiej stronie, żeby mieć po prostu tyle samo oczek z jednej jak i z drugiej strony, żeby po prostu rękaw był równo wszyty. Wszywanie rękawa oczywiście też jest dowolne, nie ma tutaj jakiejś metody bardzo fajnej, jakiejś nie wiadomo szybkiej, ja tego też przyznam szczerze, że nie lubię. Ja natomiast oczywiście wszywam to wszystko na lewej stronie, więc muszę to przewrócić na lewą stronę i wykorzystuję metodę łączenia po prostu szydełkiem. Biorę sobie szydełko, tu mam ładny łańcuszek, więc wbijam w pierwszy i wbijam w dowolne tutaj punkty i robię oczka ścisłe. Oczywiście to musi być na lewej stronie i dzięki temu mam mniej więcej w taki sposób wszyty rękawek. Może nie jest jakoś idealnie ładnie, ale niestety te wzory ażurkowe też tak powodują, że ciężko tutaj złapać tak, żeby nie było jakoś takich dziurek, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Mam zaznaczone pierwsze i ostatnie oczko, żebym wiedziała, które tutaj to było, żeby właśnie wszyć ten rękawek. Czyli zobaczcie, ja tą część już Wam nie będę pokazywała. Po prostu powiem Wam, pokazałam Wam mniej więcej, jak to można zrobić. Oczywiście zaczynamy od tej części, później dorabiamy sobie rękaw. Rękaw można na bieżąco, tak naprawdę po zszyciu tej części możecie założyć na siebie sweterek. Jeżeli jeszcze nie macie planu, jak długi ma być rękaw, to wtedy możecie założyć i sprawdzić, ile potrzebujecie od tej części do końca. I wtedy możecie dokładnie przeliczyć sobie liczbę oczek, oczywiście zostawiając sobie lekko jeszcze na ten ściągacz, który będziemy wykańczać. Więc tak, ja wszywam tą część, wszywam rękawki i pokazuję Wam, co dalej. Najważniejszą chyba częścią jest tutaj wykończenie tego dekoldu i wykończenie tutaj części dolnej i boków. Więc tak, oczywiście po zszyciu tego sweterka, po wszyciu rękawów i wszyciu tej głównej części, również układamy sweterek na lewą stronę, tutaj, i zszywamy boki. Te boki już bardzo łatwo można zszyć, ponieważ mamy łańcuszek tutaj gotowy, czyli po prostu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony przykładamy oczko po oczku, możemy zszywać oczkami ścisłymi, przekładając po prostu łańcuszek raz z jednej, raz z drugiej strony. Wtedy mamy pewność, że ładnie zejdzie nam się sweterek. Ja też zostawiam na razie te oczka, żebym wiedziała, gdzie one się mają ze sobą łączyć i również idę przez rękaw, żeby połączyć rękaw. Tej części też nie będę pokazywała, też już są filmiki, nie chcę przedłużać filmików, więc myślę, że zszycie swetra nie powinno być jakimś wielkim problemem. Ja zszyję ten sweter i pokażę Wam, co dalej. I tak wygląda sweterek po zszyciu, bez obrębienia rękawków i dekoltu. Ja, tak jak mówię, nie pokazuję tego zszywania, bo tak jak mówię, no nie chcę przedłużać za każdym razem tych filmików. Używam do tego tutaj oczek ścisłych. Tutaj, tak jak Wam powiedziałam, celowo zrobiłam sobie taki rękawek, żeby kontynuować wzór. Natomiast po boku wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście teraz będziemy sobie obrębiać nasz dekolt. Ja mam ten dekolt bardzo szeroki. Ja Wam może na początku nie powiedziałam. Zdejmowałam co prawda tutaj 8 oczek, ale tak naprawdę on mi się tutaj obniżył ponad 3 cm, więc w sumie gdy założę go na siebie, on jest bardzo luźny, dlatego teraz będziemy sobie go tutaj obrębiać dookoła i robić sobie ściągacz, więc nie przejmujcie się, jeżeli on jest naprawdę bardzo szeroki, bo ma prawo taki być, to też w zależności od tego, ile sobie tutaj zostawiliście. Dobrze, więc zajmiemy się teraz dekoltem. No później powiem Wam, jak można sobie obrębić rękawki. Jeśli chodzi o dekolt, jeżeli nie robiliście sobie, tak jak Wam powiedziałam, tak jak ja, tylko na przykład łódeczkowe, również możecie zrobić w taki sam sposób teraz, jak będę robiła, tylko po prostu zrobić sobie jeden rządek półsłupków.
Ok, to zaczynamy. Ja się tutaj przybliżę. Wezmę sobie na początek mniejsze szydełko, będzie mi się lepiej wbijało, 2,75 i zaczynamy w dowolnym miejscu. Ja zacznę sobie tutaj w miejscu, gdzie mam szycie, doczepimy sobie włóczkę. Więc bierzemy sobie końcóweczkę, robimy sobie pętelkę i przeciągniemy tą pętelkę w dowolnym miejscu. Tutaj mamy takie ładne oczko, więc zahaczamy o oczko i przeciągniemy sobie tą pętelkę przez to oczko i zrobimy oczko ścisłe. Czasami tak jest, że robię z końcówki uciętej zamiast z tej końcóweczki. Dobrze, mamy tutaj pierwsze oczko ścisłe, natomiast w następnym oczku będę robiła już półsłupki. I zobaczcie, tutaj to jest to miejsce, gdzie ja miałam ładne oczka, ponieważ tutaj zostawialiśmy pętelki, więc wybieram te pętelki i robię półsłupki nawijane. Powiem Wam tak, ja tutaj nie sugeruję się jakąś szczególną liczbą przy tworzeniu tego dekoldu. Ważne, żeby to była liczba parzysta, czyli tak naprawdę wbijam się mniej więcej w miejsca, które czuję, że powinnam się wbić. Dosłownie na takiej zasadzie, że patrzę, gdzie jest za luźno, czy gdzie jest za gęsto, to tam się po prostu nie wbijam. Natomiast tutaj, gdzie mam te ładne pętelki, wbijam się dookoła i tworzę tutaj półsłupki nawijane. Zobaczcie. I tutaj w miejscu, gdzie mam jeszcze, widzę, że jest jakaś pętelka, oczywiście robię półsłupek. Chodzi o to, żeby tych półsłupków nie było za dużo, żeby ładnie się układał dekolt. I teraz wchodzę na tą część, gdzie mam już tą bez nagich oczek, ale tak naprawdę ta krawędź stwarza nam takie oczka, więc można się tutaj wbijać w dowolne miejsca i przerabiać sobie półsłupki. Wybierać sobie takie pętelki tutaj na końcu. O. I tworzyć słupek. Tak jak mówię, nie mam stricte powiedziane, ile tych słupków musicie zrobić. Po prostu one muszą być w taki sposób luźny, tak jak u mnie. Nie mogą się zbytnio zawijać, nie mogą być za ciasno. Poza tym też idąc po kolei widzicie, że tu brakuje nam półsłupka. Tak? Można przyjąć sobie jakąś jedną metodę, bo mamy te sekwencje podzielone, gdzie będziemy się wbijać, w które oczka, bo one się nam powtarzają. Oczywiście to wszystko zależy od Was, jak sobie tutaj rozplanujecie te oczka. Zobaczcie, czyli po prostu w taki sposób staram się mniej więcej przerabiać. I tak przerobić sobie trzeba dookoła, zwracając uwagę już jako na ostatni słupek, żeby ta po prostu liczba oczek była parzysta. Więc ja sobie przerobię te półsłupki dookoła. Dobrze, słuchajcie, ja przerobiłam sobie już dookoła półsłupki, tak to u mnie wygląda, czyli dosłownie w miejscach, gdzie uznałam, że po prostu potrzeba, żeby nie było zbyt luźno czy zbyt ciasno. I po przeliczeniu wszystkich półsłupków powinnyście mieć właśnie liczbę parzystą, w zależności jak Wam tutaj widzicie, po prostu ostatni półsłupek wbijcie się, jeśli potrzeba, gdzieś bardzo blisko tego, którego tutaj robiliście. Ja już mam liczbę parzystą, więc łączę teraz z oczkiem, z pierwszym półsłupkiem, tu był mój oczko łańcuszka, więc je pomijam, łączę po prostu oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem. I teraz będziemy sobie robić bardzo prosty ściągacz, półsłupki z narzutem tak zwane reliefowe, czyli do wykorzystywania reliefowych półsłupków musimy mieć po prostu liczbę oczek parzystą, ponieważ będziemy robić raz przednie, raz tylnie. I teraz od razu, ja nie robię do góry oczek, będę robiła to w spirali, mam taki sprawdzony sposób, to mi się po prostu bardziej podoba. Od razu zaznaczam sobie, robię sobie narzut i od razu robię półsłupek reliefowy przedni, czyli tak, wbijam się pomiędzy, jak gdyby tutaj ten półsłupek, znaczy tak naprawdę, w taki sposób, trzeba cały ten półsłupek zabrać, żeby on był z przodu, przełożyć sobie włóczkę i dopiero przerobić półsłupek nawijany. I teraz zaznaczam sobie tutaj markerem pierwsze oczko i będę robiła na zmianę, czyli ten był przedni, ten z kolei wbijam się od tyłu, przekładam szydełko, żeby półsłupek był z tyłu, przeciągam włóczkę i przerabiam półsłupek. I znowu narzut, pobieramy cały ten półsłupek,
przekładamy i półsłupek, oczywiście chodzi mi o półsłupek nawijany, raz reliefowy przedni, raz tylni. Taki właśnie sposób. Bardzo często robi się takim sposobem słupki, ale nie chcę, żeby to było zbyt tutaj luźne, chcę taki gęstszy ten splot, więc można też również wykorzystywać w tym celu właśnie półsłupki nawijane. I zobaczcie, raz przerabiam z tyłu i raz przerabiam z przodu. Tak naprawdę po kilku takich rzędach dowiecie się po prostu, czy dobrze zrobiliście sobie te półsłupki, czy nie są za gęsto, czy nie są za luźno. Trzeba po prostu sobie przerobić ten rząd i nawet kolejny i sprawdzać, cały czas mierzyć na bieżąco, czy Wam po prostu udało się wstrzelić w tą wielkość ściągacza. Ja niestety nie jestem w stanie Wam podać dokładnie, jak to robić, ponieważ robię na oko, mierzę na bieżąco i sprawdzam, jak to wygląda. Tak naprawdę tutaj, przez to, że robimy też ten ściek właśnie ściągaczowy, to za chwilkę nie będzie tak naprawdę widać tutaj jakichś brzydkich połączeń, ponieważ one się ładnie tutaj ułożą. Taki mam pomysł na ten ściągacz, więc przerobię go do tego momentu. Tu ostatni słupek powinna mieć od tyłu. Mam nadzieję, że dobrze sobie to policzyłam i że będę miała ostatni półsłupek przerobiony tyłu i znowu się pokażę Wam, jak przerabiać dalej, żeby po prostu nie łączyć, tylko na bieżąco przerabiać sobie dookoła. Ok, to przerabiam dalej. Ok, jestem na samym końcu. Na szczęście ostatni słupek to jest słupek robiony, przerabiany od tyłu. Mamy tutaj jedno oczko, które było takie robione do góry ścisłe. Można pobrać po prostu wszystko tutaj, to całe, żeby zasłonić i w ten sposób mamy ładne zakończenie. I teraz zobaczcie, już nie łączę półkulę, zaznaczam sobie tylko miejsce, gdzie jest mój początek, po prostu wbijając się w ten przedni relief. Natomiast dalej przerabiam sobie dookoła, czyli zobaczcie, pobieram już teraz ten półsłupek. Pamiętajcie, że jest tutaj taka trzecia pętelka, i warto się właśnie wbić pod nią, bo jak się zaczniecie wbijać tutaj bez tej pętelki, to wzór będzie troszeczkę inaczej wyglądał, czyli pod te wszystkie pętelki. No i w zasadzie robimy na taką wysokość, jaka Wam odpowiada, cały czas dookoła. Ja przerobię kilka rzędów, pokażę Wam, jak to u mnie wyszło, ile tych rzędów zrobiłam, jak sobie jeszcze można na samym końcu obrębić, żeby również ładnie to wszystko wyglądało. Czyli tak, ja przerabiam dalej i pokażę Wam, jak to wyszło. U mnie już dekolcik prawie gotowy. Zrobiłam sobie raz, dwa, trzy, 4, 5 takich rzędów do góry. Oczywiście to od Was zależy, jaki wysoki ma być ten dekolt. U mnie w sumie daje około 3 cm, więc będzie odpowiedni. No i teraz tak, jeśli zrobiliście już ostatni rządek tych naszych reliefów, to ja jeszcze dodatkowo, tutaj gdzie jest ostatni półsłupek reliefowy, zaczynam od robienia oczek ścisłych w całe oczko. Dzięki temu jeszcze ten dekolt będzie miał ładniejsze wykończenie, nie będzie na przykład, jeżeli macie szeroki, tak jak ja, nie będzie tak odstawał, będzie na pewno lepiej wyglądał, jeśli przerobicie sobie jeszcze tutaj oczka ścisłe. Taki dekolt oczywiście może być zrobiony mniejszy, może być zrobiony wyższy, to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba i jak chcecie, żeby ostatecznie sweterek wyglądał. Takie oczka ścisłe też mogą lekko jeszcze zawęzić dekolt, więc jeśli macie już wąski, to też nie musicie ich robić. Możecie zostawić tak jak jest i po prostu na końcu zrobić oczko ścisłe, odciąć włóczka i schować niteczkę. Ok, ja tak przerobię sobie dookoła. Ok, słuchajcie, skończyłam sobie już obrębiać ostatni rządek i tutaj w tym momencie mam ostatnią pętelkę w miejscu, gdzie zaczynałam. Można tą pętelkę w taki sposób schować, że wkładamy sobie szydełko od góry w następne oczko. Tą pętelkę przekładamy właśnie pod tym oczkiem w taki sposób i tutaj odcinamy włóczkę i przekładamy oczko ścisłe, zaciskamy mocno i chowamy sobie włóczkę dalej we wzorze.
I słuchajcie, to byłby koniec chyba tej najgorszej części. Natomiast jeśli chodzi o rękawki, to ja postanowiłam, że robię tak samo, czyli dokładnie tak samo przerabiam sobie ten ściek, z tym, że jest tutaj taka różnica, że można tych oczek zrobić sobie zdecydowanie mniej, jeżeli chcielibyście go sobie zawęzić. Mój rękaw jest 3/4, więc nie potrzebuję, żeby on był bardzo ściągający, więc starałam się wbijać po prostu tak jak szły rzędy, czyli 4, gdzie są tutaj, i raz, 2, 3, gdzie są tutaj, tam gdzie były te oczka, te słupki. Więc jeśli przybierzecie sobie, znajdziecie sobie jakąś metodę, jak się wbijacie i zawsze tak samo, to wtedy ta liczba oczek wyjdzie Wam taka sama na rękawie. Dlatego mówię, że warto rękawy robić jednego dnia, żeby pamiętać, jak wbijaliście się, jak robiliście, żeby one były mniej więcej takie same. Oczywiście tutaj ta liczba oczek przydałoby się, żeby była taka sama i też oczywiście parzysta. Ja mam tutaj 74 oczka, więc zaraz zaczynam drugi rękaw i dokładnie tyle samo muszę uzyskać. Czyli my tak naprawdę, patrząc na ten rękaw, robimy dokładnie tak samo, jak robiliście na dekolcie, czyli wbijamy się gdzieś w łączeniu, przerabiamy dookoła sobie półsłupki nawijane. Tych półsłupków może być oczywiście mniej. Jeżeli chcecie je zawęzić, można zamiast tutaj, gdzie są 4 rzędy, zrobić tylko 2 rzędy tych półsłupków, a tutaj na przykład 3, wtedy na pewno będzie ten rękaw węższy. Bądź drugim sposobem jest też zrobienie sobie na luźno te półsłupki, tak jak robiliście na dekolcie, a później co jakiś czas zmniejszanie półsłupków, tak jak się to robi w amigurumi, czyli z 2 oczek przerobienie jednego. Też jest oczywiście taka możliwość. To już od Was zależy, jak chcecie, żeby rękaw wyglądał. Ja już tego nie będę pokazywała, bo to jest dokładnie to samo, co robiłam tutaj, czyli ja mam do skończenia jeszcze drugi rękaw, no i oczywiście mam do wykończenia jeszcze ściągacz na dole. Ja Wam chcę tylko pokazać, jak on wygląda bez obrębienia. Jest dosyć taki szeroki, może być lekko pofalowany, więc tym się nie przejmujcie. On ostatecznie będzie na pewno wyglądał, już widzieliście zresztą, ja jeszcze nie, bo go dopiero robię, więc ten sposób przerabiania ściągacza naprawdę robi robótkę ładną i estetyczną, więc oczywiście ja polecam sobie w ten sposób przerobić. Jeśli macie inny pomysł na ściągacz, oczywiście możecie zrobić po swojemu, więc zabieram się do pracy, to już jest moja ostatnia część. Mam nadzieję, że Wam się sweterek podoba i że sobie podobne zrobicie. Bardzo ładny jest ten wzór, bardzo mi się podoba, natomiast oczywiście Wy możecie dowolnie kombinować z tym wzorem, stworzyć przeróżne sweterki, jakie Wam się tylko podobają. Ja Wam serdecznie dziękuję, gorąco Was pozdrawiam, mam nadzieję, że polubicie film, zasubskrybujecie kanał i że czekacie na moje kolejne filmy. Także do usłyszenia. Pa!